Czy to twój pierwszy raz na lubelskim festiwalu filmowym i jakie są twoje wrażenia? To jest pierwszy raz mój pierwsza wizyta na tym festiwalu. Nie pierwsza w Lublinie, ale pierwsza na tym festiwalu. Wrażenie jest takie, że wczoraj mieliśmy spotkanie z widzami, to ponad 2 lata po mojej premierze i było bardzo dużo świetnych ludzi, którzy siedzieli do środka nocy i słuchali opowieści o moim filmie Zabito i wyjdź z tego miasta i mieli pytania. Także widzę, że są właśnie ludzie interesujący się i przeżywający to, co zrobiłem. To jest dla mnie bardzo ważne oczywiście. A poza tym w życiu nie piłem tak pysznej cytrynówki. Czy bycie jurorem było dla ciebie dużym wyzwaniem? No nie, ja niestety, niestety teraz mam dużo zaproszeń, żeby być jurorem i nie przepadam za tym z takiego powodu, że raz, że to teraz już mnie odciąga od pracy nad nowym filmem, a dwa, że no tutaj w przypadku Festiwalu Lubelskiego jest trochę inaczej, bo to jest międzynarodowy festiwal i to nie jest festiwal sfokusowany na animację. W związku z tym jestem trochę człowiekiem z boku i okej, mogę tak oceniać. To jest najbardziej nie lubię, jak mnie zapraszają, nie się godzę, no bo trochę nie wypada na festiwalach animacji, bo wtedy trochę recenzuję poniekąd moich kolegów z branży. Wprawdzie ja się czuję bardzo artystą osobnym i jakoś nie czuję się z nikim związany, no, ale tym niemniej czuję pewną niezręczność. Natomiast to jest oczywiście z drugiej strony fantastyczna przygoda, bo na festiwalu lubelskim tutaj obejrzałem bardzo dużo filmów i niektóre z nich naprawdę były bardzo dobre i to właśnie to było też świetne, że to są filmy z całego świata, więc można taki przegląd tego, co się współcześnie dzieje w kinie, ale nie tym takim mainstreamowym, tylko tym takim bardziej offowym, bardziej takim chyba bardziej interesującym tak naprawdę, mniej umizgującym się do widza. No więc bardzo dobrze to wspominam, świetnie. No. Każdy z was jest z innego obszaru filmowego świata, dlatego chciałabym zapytać o to, czy w czasie obrad mieliście dużo sytuacji spornych? Wyjątkowo byliśmy zgodni jako jury. To znaczy nasze obrady trwały 45 minut przy 8 nagrodach, czy przy 9, także to jest w ogóle jakieś... Po prostu głosowaliśmy, się zgadzało wszystko. Dla mnie była najtrudniejsza rzecz, która być może wiąże się z tym, że nie mam 20 lat, to znaczy ogarnięcie tego oglądania w internecie tych wszystkich filmów. Jeszcze często są na różnych platformach i tak dalej. Wpisywanie tych kodów, nie kodów, wystarczy jedna literówka, film ci się nie otwiera. Ja mieszkam na wsi, więc słaby internet, coś się zawiesza. Ta cała strona, nie? Ja na przykład nie mogłem jednak przyjechać na cały festiwal, żeby móc obejrzeć tak film, jak się je powinno oglądać, to znaczy w kinie po prostu. Więc to dla mnie była jakaś słaba strona, ale to jest akurat ta słaba strona po mojej stronie, że to jest jakaś moja nieumiejętność. To jest ogromna przyjemność, no po prostu wiesz, móc obejrzeć coś, co dla tych wszystkich autorów jest najważniejszą rzeczą w życiu ich film i po prostu móc to oglądać. Czasami jest tylko coś takiego, że trudno oceniać, nie? Bo niektóre filmy na przykład były w kategorii filmów pełnometrażowych, niektóre filmy były tak różne, że wiesz, no jak porównać kino, które na przykład jest stygmatyzowane tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, tym cierpieniem, tym okrucieństwem, tym wszystkim ponurym, co tam i tym strachem, z kinem, które jest na przykład bardzo lekkie, ale jest świetne też, ale jest totalnie na antypodach, jest zupełnie czymś innym. No więc tu są zawsze takie kłopoty, no wiesz, jak wybierać, no, co jest piękniejsze, tak? Nie wiem, kurczę, papierówka rosnąca na wiosennej jabłoni, czy na przykład tafla jeziora na Mazurach jesienią. No to trochę takie wybory były, nie? Trochę nie wiesz, co masz powiedzieć, ale generalnie nie powiedziałbym, w ogóle nie wiąże mi się to z czymś niemiłym. No. Nie znaliśmy się, myśmy się poznali dopiero tutaj podczas obrad. Każdy z nas wypowiedział swoje typy i po prostu potem głosowaliśmy. Nie było żadnych takich spornych. Być może też nie było, mimo bardzo wysokiego poziomu, nie było takiego, czasami się zdarza takie arcydzieło, za które byś się dał pociąć, nie? To nawet jeżeli było raz tak, że ja uważałem w jednej z kategorii, że moim zdaniem inny film powinien wygrać, no ale skoro oni byli we dwójkę przeciwko, no to sobie pomyślałem, a to nie był aż taki film, żebym walczył o niego, nie? To pomyślałem, okej, no myślę, że każdy z nich tak miał. Zresztą potem o tym rozmawialiśmy, że był bardzo dobry poziom. Nie było chyba żadnego takiego arcydzieła, które się czasami zdarzają, nie? I że one po prostu są
Ale był świetny film. Głupio powiedzieć, nie było żadnych kontrowersji. Kto w jury miał decydujący głos? Wiesz co, nie zastanawiałem się nad tym, bo przy zgodności, to gdyby były niezgodności, to wtedy pewnie by wyszło to, kto ma decydujący głos. Nie? No generalnie wydaje mi się, że oni uznali, że ja mam największy jakiś, nie wiem jak to nazwać, jestem najstarszy, największy dorobek, więc że pewnie ja, ale ja powiedziałem od razu, że właściwie to nie ma znaczenia. To są dosyć ważne rzeczy i ja to od razu podkreśliłem. W momencie, kiedy w jury jest parzysta ilość członków na przykład, to wtedy jest bardzo istotne, kto jest jurorem, bo juror, przynajmniej tak na większości festiwali, na których ja jestem, ma decydujący głos. Czy ma niejako 2 głosy, tak? I wtedy, ja im powiedziałem, że wtedy mógłbym być przewodniczącym, tak? No bo gdyby była nas 4, to bardzo łatwo sobie wyobrazić sytuację, że są 2 głosy za i 2 głosy przeciw. No i wtedy przewodniczący decyduje, mówi, dobrze, to ja wskazuję na to i koniec. Natomiast w momencie, kiedy były 3 osoby, nigdy do takiej sytuacji właściwie by nie mogło dojść, no więc to nie było sensu. Czy oceniałeś filmy bardziej sercem, czy bardziej rozumem? Ja zawsze oceniam, dla mnie są emocje najważniejsze w filmach, we wszystkim, w muzyce, w sztuce i tak. Uważam, że warsztat jest oczywiście bardzo ważny. Czasami wirtuozeria jest potrzebna, czy jakaś świetne wykonanie, ale generalnie, jeżeli ci dzieło sztuki chwyta, to jest najważniejsze. Kiedyś chyba Witkacy sformułował taką myśl, tak mi się wydaje, że to był Witkacy, że jeżeli dzieło sztuki cię porywa i nie zastanawiasz się, jak zostało zrobione, to znaczy, że to jest właśnie prawdziwe dzieło sztuki. No i to jest coś takiego. Oczywiście, jak jesteś słaby, to sobie myślisz, że to montaż jest chyba nie najlepszy, coś tu z muzyką jest niedobrze, tutaj coś. No a jak cię porywa, to ja nie wiem, czy to jest dobrze montowane, czy nie obchodzi mnie to. No i to tak wygląda. Ja mam takie podejście do wszystkiego właściwie, do muzyki, do sztuki, do filmów też, tak. Także dla mnie, czyli można powiedzieć emocjami, uczuciami, sercem. Jaka jest rada, którą mógłbyś dać młodym filmowcom? Jedyna złota rada to jest taka, którą ja się kieruję, bo to jest dla mnie sprawdzona, bo ja żyję według najlepszego wyboru w moim odczuciu. Nie? No to najważniejsze, raz są nagrody, raz nie ma nagród. To zawsze jednak jest wypadkowe jakichś gustów kilku osób. No myślę, że trzeba słuchać swojego serca. Po prostu trzeba robić to, co jest istotne i co jest ważne dla ciebie, nawet jeżeli na przykład to nie spotyka się z jakimś szczególnym na przykład przyjęciem, bo nigdy nie wiesz, kiedy to nagle nie stanie się modne, co robisz i nagle ludzie nie oszaleją na tym punkcie. Na przykład, może tak się w ogóle nie zdarzyć, jasne, nie? Ale no myślę, że życie jest jedno i warto robić coś sensownego, to znaczy coś, co pewnie jak gdzieś tam już będziesz pod koniec, to sobie pomyślisz, że nie zmarnowałeś życia, no i tyle. Ale nagrody, no jasne, że jest fajnie, no bo ja też tak mówię, a mój film dostał mnóstwo nagród ostatnio, nie? Ale kurczę, ale gdyby nie dostał, to on dalej robił to samo. Ktoś mi tak powiedział, bo to ja sam tak tego nie wymyśliłem, ale jak gadał o mnie i powiedział, jakiś krytyk, już nie pamiętam, że ponieważ ty chyba nie miałeś żadnych oczekiwań co do kariery, to dlatego zrobiłeś tę karierę, nie? Że po prostu ja nie spinałem się, że zrobić film, że dostał nagrodę. No po prostu robisz swoje, no i trochę szczęścia może potem, ale ja bym to tak radził, no bo patrzę po moich studentach ze szkoły filmowej w Łodzi i widzę, że oni startują z bardzo wysokiego konia, bo szkoła filmowa w Łodzi to w ogóle, no wiadomo, że jak jesteś tam studentem, to łatwiej jest się dostać na przykład na festiwale, bo u kuratorów czy tych selekcjonerów to jest od razu po prostu na tej platformie, gdzie oni się pochylają nad tym, tak? A szkoła z Łodzi, no to zobaczmy, co to jest. Na pewno jest dużo łatwiej tym ludziom. Więc krótko mówiąc, oni się bardzo szybko wchodzą w krwiobieg powiedzmy, nawet można powiedzieć światowej animacji, no w kategorii studenckiej, ale światowej. Dostają mnóstwo nagród, jako te dzieciaki, ale też widzę, że to nagle po nich, że to ich wypala też, że oni na przykład robią, następny film robią i czują to, że na przykład tu dostałem nagrodę, to nie mogę zrobić gorszego filmu. I to moim zdaniem ma krótkie nogi, coś takiego.